Kilku mężczyzn w maskach wciągnęło mnie do furgonetki. Zaczęli mnie bić pięściami i kopać po całym ciele. Za rękę szarpali tak mocno, że w końcu wyrwali ją ze stawu. Nie mogłem nią ruszać, wisiała bezwładnie. Potem zaczęli mnie bić pałkami. 2 razy straciłem przytomność po uderzeniu w głowę, ale budzono mnie paralizatorem. To trwało jakąś godzinę. Potem wyciągnęli mnie z furgonetki i wepchnęli do radiowozu, którym pojechaliśmy na posterunek i tam zaczęło się piekło. Całe podwórko zapchane było ludźmi. Obok sterta zabranych rzeczy. Ludzie stali pod ścianami, inni leżeli jedni na drugich. Wyciągnęli mnie z radiowozu i jeszcze 2 razy zostałem uderzony. Szedłem powoli, starałem się ochronić bezwładną rękę, która już wtedy była niebieska. Z głowy lała mi się krew. Nie mogłem utrzymać jej w pionie. Jakby ważyła tonę. Postawili mnie pod ścianą i zmuszali do trzymania bezwładnej ręki w górze. Po jakimś czasie zebrali nas wewnątrz budynku i wepchnęli do izolatki. Było ze 20 osób, wszyscy pobici. Obok była izolatka dla dziewczyn. Kiedy protestujący przechodzili pod oknami, funkcjonariusze zgasili światło w całym budynku i kazali nam położyć się na podłodze. Przystawiono mi broń do głowy.